Dzień dobry. Dzień dobry. Pola Borkiewicz. I Piotr Maj. Zapraszamy na prezentację AI w XR, czynnik ludzki. W pierwszej kolejności chcemy przybliżyć, co rozumiemy, korzystając z pojęć takich jak sztuczna inteligencja i XR oraz co mamy na myśli, używając tych pojęć w tytule prezentacji. W kolejnym kroku chcemy odsłonić zasadniczą różnicę między widzeniem ludzkim i maszynowym. W dalszej części prezentacji zajmiemy się zagadnieniem danych biometrycznych w kontekście etycznym w odniesieniu do środowisk imersyjnych, a także tym, dlaczego temat danych biometrycznych jest kluczowy w procesie budowania nowego ekosystemu XR. Na koniec przedstawimy podstawowe rekomendacje Center for Humane Technologies dotyczące projektowania technologii z uwzględnieniem potrzeb ludzi, a nie tylko użytkowników czy userów. Sztuczna inteligencja pełni kluczową rolę w globalnym ekosystemie kulturowym, ponieważ opiera się na niej większość aplikacji, z których korzystamy. Sztuczna inteligencja rekomenduje nam, co powinniśmy oglądać, czego słuchać, co czytać i co kupować. Decyduje także o tym, ile osób zobaczy nasze udostępnione treści oraz pomaga nam w podejmowaniu decyzji, gdy tworzymy media. Jest używana do produkcji zwiastunów, albumów muzycznych, mody, projektowania produktów, stron internetowych, architektury i wielu innych. Historycznie termin sztuczna inteligencja został wprowadzony przez Johna McCarthy'ego w 1956 roku jako nauka i inżynieria tworzenia inteligentnych maszyn. Jakkolwiek sztuczna inteligencja pozostaje jedynie koncepcją, a termin ten ma przede wszystkim rolę kulturową. Pod ogólnym pojęciem sztucznej inteligencji kryje się wiele dziedzin. Jest to uczenie maszynowe, widzenie komputerowe, czyli rozpoznawanie obrazu, robotyka, głębokie uczenie, algorytmy, sieci neuronowe, nauka o danych, chatboty, przetwarzanie języka naturalnego. Przyjrzyjmy się mitom związanym z rozumieniem pojęcia sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja ma sprawczość. W zasadzie to po prostu my antropomorfizujemy technologię. Sztuczna inteligencja to humanoidalne roboty. Od lat 20. odnajdujemy w kulturze obrazy robotów, od Marii w Metropolis po Sofię. Superinteligencja jest już za rogiem. Ewangeliści z Doliny Krzemowej przekonują nas, że sztuczna inteligencja to kwestia najbliższej przyszłości. Nie ma to przełożenia na rzeczywistość, tak jak błędem jest założenie, że sztuczna inteligencja pomoże nam rozwiązać nasze problemy. Termin sztuczna inteligencja ma klarowne znaczenie. W rzeczywistości termin ten jest raczej koncepcją, jest nieostry. Rekomendacje etyczne nas uratują oraz wprowadzenie regulacji prawnych dla sztucznej inteligencji. Oba te tematy rozwiniemy szerzej w kontekście XR. Kolejnym mitem jest obiektywność czy bezstronność sztucznej inteligencji, Podczas gdy jest ona tak bezstronna, jak jej twórcy. ponieważ AI niesie wartości swoich twórców. Tegoroczna metaanaliza ponad 170 000 publikacji z 57 prestiżowych konferencji z sektora informatycznego wykazuje, że od 2012 ma miejsce stopniowy wzrost ilości wystąpień i publikacji ze strony dużych firm technologicznych oraz prymat elitarnych uniwersytetów w wiodących konferencjach dotyczących sztucznej inteligencji. Dwie główne tendencje to zwiększona ilość badań publikowanych przez firmy oraz współpraca firm głównie z elitarnymi uniwersytetami z pierwszej 50 z World University Ranking. Co więcej, analiza pokazuje, że historycznie instytucje reprezentujące Afroamerykanów oraz osoby hiszpańskojęzyczne miały ograniczony dostęp do tych konferencji. Jednym z niezliczonych przykładów stronniczości sztucznej inteligencji jest kwestia algorytmu przycinającego zdjęcia na platformie Twitter. Wzbudziło on ostatnio kontrowersję, gdy okazało się, że priorytetyzuje osoby o jasnym kolorze skóry, mężczyzn, a także zwierzęta o jasnej sierści. Pod pojęciem XR kryje się koncepcja połączenia technologii wirtualnej, wzbogaconej i mieszanej w jednym doświadczeniu. Technologie w obrębie XR różnią się stopniem modyfikacji, jakim podlega otaczająca nas rzeczywistość. Obrazuje to koncepcja ciągłości ludzkiego doświadczenia Milgrama z 1994 roku, które rozgrywa się na spektrum pomiędzy biegunem rzeczywistości fizycznej i wirtualności syntetycznej. W 2018 Steve Mann i Tom Furness opublikowali taksonomię XR, definiując ją w najszerszym znaczeniu jako koncepcję cross-rzeczywistości, czyli właśnie XR. W XR odnosimy się do symbolu X jako matematycznej zmiennej, która umożliwia opisanie potencjalnych rzeczywistości, czyli pod X podstaw dowolną rzeczywistość. VR zastępuje świat rzeczywisty światem wirtualnym poprzez symulację doświadczenia i odcina nas od świata otaczającego. AR pozwala doświadczać zarówno świata materialnego, jak i wirtualnego oraz dodaje warstwę rzeczywistości do rzeczywistości fizycznej. MR daje możliwość mieszania rzeczywistości wirtualnej, wzmocnionej i fizycznej w różnych proporcjach. Przejdźmy teraz od ekosystemu płaskich ekranów do medium przestrzeni i doświadczeń XR.
Jesteśmy w okresie kolejnej zmiany systemowej. Z raportu Gartnera widzimy ewolucję ostatnich 20 lat. Od sieci poprzez urządzenia mobilne do multidoświadczenia. W roku bieżącym, w wyniku kilku nakładających się czynników, m.in. związanych z epidemią COVID-19, ma miejsce hiperakceleracja postępu technologicznego, która inicjuje zmiany systemów, w jakich funkcjonujemy. W każdym z poniższych trendów pojawia się implementacja różnego typu algorytmów. 10 głównych trendów technologicznych bieżącego roku według Gartnera to hiperautomatyzacja, multidoświadczeniowość, demokratyzacja, poszerzanie możliwości ludzkich, transparencja i możliwość identyfikacji, rozproszone przetwarzanie, rozproszona chmura, autonomiczne obiekty, praktyczne zastosowanie technologii blockchain i bezpieczeństwo sztucznej inteligencji. Wśród tych trendów jednym z kluczowych jest multi-experience, który dotyczy ekosystemu XR i mediów imersyjnych. W multidoświadczeniu tradycyjna idea komputera ewoluuje od pojedynczego punktu interakcji i obejmuje interfejsy multisensoryczne i wielodotykowe, takie jak urządzenia do noszenia wearables i zaawansowane czujniki. W przyszłości ten trend stanie się tzw. doświadczeniem otoczenia, czyli ambient and continuous experience. Ale obecnie multidoświadczenie skupia się na imersyjnych doświadczeniach, które wykorzystują rzeczywistość zarówno rozszerzoną, jak i wirtualną, rzeczywistość mieszaną oraz wielokanałowe interfejsy człowiek-maszyna. 10 najważniejszych strategicznych trendów technologicznych na kolejny rok pogrupowano na 3 kategorie. Zorientowanie na ludzi, niezależne od lokalizacji, elastyczne dostawy. Trendy technologiczne zorientowane na ludzi to przede wszystkim internet zachowań, Internet of Behaviors, pełne doświadczenie, czyli Total Experience i obliczenia zwiększające prywatność, Privacy Enhancing Computation. Z raportu Gartnera widzimy rozwój trendu multidoświadczenia w kierunku doświadczenia totalnego. W ostatnim czasie obserwujemy zwrot w cyklu projektowym, związany z myśleniem o odbiorcach technologii. User Experience Design stopniowo przesuwa się w kierunku Human Experience Design. Adresatem staje się człowiek, który jest widziany szerzej z jego potrzebami, a nie tylko jako użytkownik. Gartner pokazuje rozwój multidoświadczenia w kierunku spektrum ciągłości doświadczenia otoczenia, co postulował już Milgram w koncepcji Continuity Experience. Prognozuje też, że do 2025 roku nastąpi zmiana systemowa, która polega na przejściu do nowego ekosystemu, który nazywa się rozwiązaniem neuromorficznym. Koncepcja opracowana przez MIDA pod koniec lat 80. opisuje ona zastosowanie systemów zawierających obwody, które naśladują architekturę neurobiologiczną układu nerwowego. Oczywiście ta zmiana systemowa związana jest z rozwojem sztucznej inteligencji i wdrożeniem sieci rozproszonej, np. blockchain. Aby stworzyć zrównoważone operacje AI na dużą skalę, organizacje będą potrzebowały inżynierii sztucznej inteligencji, która opiera się na 3 filarach: operacjach programistycznych, modelowych i operacjach na danych. Zmiana systemowa, o której mówimy, ewoluuje już co najmniej od 2018 roku. Przez akcelerację w bieżącym roku po kolejne etapy 22, 25 i 28, kiedy to spodziewane jest imersyjne, całościowe doświadczenie oparte na współpracy ludzi i maszyn. Wracając do kluczowych definicji w naszej prezentacji, zajmiemy się teraz czynnikiem ludzkim. Przybliżymy kwestię relacji człowieka z technologią. Znajdujemy się w okresie nazywanym nową normalnością, w którym musimy sprawnie wypracować umiejętności radzenia sobie z kryzysem. Niejednokrotnie dzieje się to z pominięciem procedur wypracowanych wcześniej. Akceleracja postępu technologicznego w aktualnych warunkach nie jest poddana krytycznej refleksji ani szerszej dyskusji społecznej. W wyniku panujących obostrzeń jesteśmy nieustannie w sieci. Jest ona oknem na świat, wypełnia większość naszego dnia. Na własnej skórze doświadczamy tego, że funkcjonujemy w rzeczywistości fizycznej i cyfrowej jednocześnie. Termin cyfrowy dualizm został wprowadzony przez Nathana Jurgensona w 2011. Dotyczy fałszywego przekonania, że internet jest oddzielną, wirtualną czy cyfrową przestrzenią. Jurgensen twierdzi, że wyznawcy cyfrowego dualizmu wierzą, iż świat cyfrowy jest wirtualnym, a świat fizyczny realnym, podczas gdy cyfrowość i fizyczność są nierozerwalnie rozpolone. Naszej ludzkiej perspektywie umyka po prostu fakt, że cyfrowość jest ufundowana na materialności, czyli ucieleśniona i rzeczywista. Cyfrowy dualizm jest tak naprawdę hybrydyczną rzeczywistością, w której na co dzień funkcjonujemy. Cały ekosystem XR jest hybrydą różnych rzeczywistości na spektrum od świata fizycznego do wirtualnego, o czym mówiliśmy przy kontinuum doświadczenia. Przykładem hybrydycznej rzeczywistości jest platforma Spatial. Pozwala ona na formę dyskusji bliższą realiom biurowym, m.in. poprzez możliwości lokalizacji dźwięku czy pracę we wspólnej przestrzeni oraz korzystanie ze wspólnych narzędzi. Kluczową zaletą tej platformy jest możliwość korzystania z niej niezależnie od urządzenia.
możemy uczestniczyć zarówno w goglach VR, AR, MR, jak i ze smartfonów czy komputerów stacjonarnych. To jest naprawdę cross-platformowe rozwiązanie. Infinite Office, pomimo tego, że posiada wiele funkcjonalności zbliżonych do Spatial, ogranicza doświadczenie miejsca pracy jedynie do ekosystemu Oculus, czyli realnie do platformy Facebook. Po przybliżeniu kluczowych pojęć przejdziemy teraz do kwestii błędnego postrzegania zagadnienia ludzkiego widzenia i przetwarzania maszynowego. Zarysowanie tych różnic jest niezbędnym punktem wyjścia do projektowania nowego ekosystemu. Rozpoznawanie obrazu, czyli widzenie komputerowe, jest dziedziną przetwarzania obrazu przez maszyny. Pozwala na klasyfikację obrazu wykorzystującą metody obliczeniowe. Jak to działa w praktyce? Do poprawnego rozpoznania tego, co znajduje się na obrazie, potrzebna jest wstępna wiedza. Człowiek tę wiedzę niezbędną do rozpoznawania i rozumienia nabywa przez całe życie. Proces uczenia maszyny polega na utworzeniu bazy danych zawierającej niezbędne reguły i cechy przedmiotów, czyli wiedzę ekspercką i dane empiryczne. Przykładem obrazującym kategoryzację obrazu jest platforma Google Teachable Machine, na której użytkownicy mogą pomagać algorytmom Google rozróżniać znajdujące się na obrazach i filmach obiekty. Antonio Somaini, filmoznawca i badacz kulturowej roli różnic między widzeniem ludzkim a przetwarzaniem maszynowym, w tekście Machine Vision in Pandemic Times zarysowuje zmianę, jaką wraz z postępem technologicznym przeszło znaczenie terminów widzenie i obraz. Czym jest widzenie w sytuacji, gdy patrzenie jest zredukowane do identyfikacji i katalogowania i gdy czynności te są zupełnie zautomatyzowane? Czy możemy wciąż używać terminu obraz dla cyfrowego, zakodowanego w formacie obrazu pliku, który jest czytelny dla maszyny, nawet jeśli pozostaje niewidoczny dla ludzkiego oka, lub staje się widoczny na ekranie jako wzorzec pikseli jedynie na ułamek sekundy? Tekst Machine Vision in Pandemic Times analizuje polityczny i społeczny wymiar przetwarzania maszynowego z perspektywy archeologii mediów przez całą historię mechanicznego oka od dagerotypów do mierzenia temperatury przez kamery w czasie epidemii. Autor postuluje w nim, że wiele nowych sposobów użycia algorytmicznego spojrzenia wciąż jeszcze czeka na odkrycie, ale też zaleca powstrzymanie się od interpretowania masowego użycia widzenia maszynowego jako kolejnego kroku w kierunku wszechobecnej inwigilacji. Artystą, którego pracę często przywołuje Somaini, jest Trevor Paglen. Paglen śledzi sposoby, jakimi konwergencja estetyki, projektowania przemysłowego i polityki wpływa na sposób, w jaki postrzegamy i rozumiemy świat. Stara się odnaturalnić założenia wbudowane w te systemy, aby zmobilizować nas do namysłu nad tym, czemu i komu służą. Cytując artystę, przeważająca większość obrazów jest aktualnie wykonywana przez maszyny na potrzeby innych maszyn. Ludzie coraz rzadziej są zaangażowani w ten proces. Jeśli chcemy zrozumieć niewidzialny dla nas świat kultury wizualnej stworzonej przez maszyny dla innych maszyn, musimy oduczyć się patrzenia jak ludzie. Wracając do naszego wątku XR, obecny rok pokazuje, że produkcja filmowa ulega wirtualizacji. Wirtualna produkcja mediów imersyjnych i filmowych podlega równocześnie unifikacji i demokratyzacji. Produkcje filmowe i nowych mediów korzystają z tych samych narzędzi do zarządzania projektami i procesem produkcji na każdym etapie preprodukcji, produkcji i postprodukcji. Silniki gier m.in. Unreal i Unity wykorzystywane są do generowania treści w czasie rzeczywistym. Stają się wyjściowym środowiskiem pracy w produkcjach filmowych oraz XR. Tu możemy zajrzeć za kulisy wykorzystania technologii przy produkcji serialu Mandalorian, pierwszego serialu w historii, który mimo ograniczeń związanych z panującą epidemią umiejętnie wykorzystał potencjał nowych technologii w procesie produkcji. Steven Spielberg już w 2018 roku podczas kręcenia Ready Player One użył silnika w stworzeniu scenografii, w której potem sam przy pomocy VR planował ujęcia, ale także przy pomocy gogli VR ułatwiał aktorom odegranie scen mających miejsce w świecie wirtualnym. Rozwiązania takie jak AR Wall demokratyzują dostęp do technologii, umożliwiając skorzystanie z nich nie tylko pracownikom ogromnych studiów produkcyjnych w Hollywood. Kolejnym elementem nowego ekosystemu może być GAN. Technologia GAN, czyli Generative Adversarial Network, czyli generatywne sieci współzawodniczące, których twórcą jest Ian Goodfellow z zespołem, powstała w 2014 roku. GAN pozwala tworzyć obrazy ludzi, przedmiotów czy scen, które nigdy nie istniały, albo modyfikować obrazy obiektów z cechami, których nigdy nie posiadały. GAN jest zasadniczo architekturą sieci neuronowej, bądź bardziej strukturą niż architekturą, w której model generujący jest połączony z modelem niegenerującym. Model generatywny jest karany za generowanie złej jakości
podczas gdy drugi model jest karany za generowanie dobrej jakości przez model generatywny. W pewnym sensie modele te konkurują ze sobą, aby osiągnąć swoje indywidualne cele. Postępy GAN można śledzić m.in. na profilu 2 Minute Papers. Tutaj przykład sieci trenowanej w tworzeniu ludzkich twarzy ze szkiców. A tutaj sieci trenowanej przez firmę NVIDIA do tworzenia obrazów ze szkiców. W palecie narzędzi używających algorytmów samouczących znajdują się także algorytmy tworzące tekst, takie jak Generative Pre-trained Transformer 3. GPT-3 na podstawie początkowego zdania generują teksty w wybranym stylu lub gatunku, mogą kopiować style konkretnych twórców. W kontekście produkcji filmowej były używane do tworzenia scenariuszy i tekstów literackich do utworów filmowych. Jednym z zagrożeń związanych z poziomem złożenia algorytmów GPT-3 jest fakt, że mogą one także produkować mylące treści i wiadomości, tzw. fake news. W związku z tym, że nie są one w takim stopniu rozpoznawalne przez ludzi jak przez maszyny, które je generują, stworzony został do tego nowy algorytm Giant Language Model Test Room, GLTR. Tu przykład analizy przez algorytmy przewidywania następujących po sobie słów na podstawie kontekstu zaaplikowanego do książki Infinite Jest Davida Fostera Wallace'a. Zielone słowa są najbardziej przewidywalne, fioletowe najtrudniejsze do przewidzenia. Kolejnym przykładem użycia algorytmów głębokiego uczenia w tworzeniu mediów są algorytmy zajmujące się komponowaniem utworów muzycznych, takie jak AIVA. Algorytm ten jest w stanie skomponować utwór w wybranym z podanych gatunków, ale także przeanalizować przesłany utwór i stworzyć nowy, który pozostaje w podobnym nastroju. Posiada także zabezpieczenia przed plagiatem. 3 cechy rozwoju, o których mówią twórcy, to słuch muzyczny, możliwość komponowania utworów na orkiestrę oraz możliwość przeanalizowania treści scenariusza filmu lub gry, określania emocji wzbudzanych w widzu, graczu czy też uczestniku i skomponowania utworu wzmacniającego dane emocje. Jest to także pierwszy algorytm uznany przez SACEM, francuską organizację chroniącą prawa autorskie kompozytorów. Do powszechnej świadomości zaczyna docierać, że świat jest systemem złożonym i że potrzebujemy nowych narzędzi do przybliżenia jego złożoności. Nowe rozwiązania technologiczne są zatem w stanie nam te możliwości zapewnić, jeśli tylko będziemy w stanie je dostrzec i wykorzystać ich potencjał. Osobą, którą warto wymienić poruszając temat reprezentacji złożoności jest Hartmut Kenitz, profesor projektowania interaktywnych narracji w HAU University of the Arts w Utrechcie, prezes ARDIN, Association for Research in Digital Interactive Narratives. Zwraca on uwagę, że tradycyjne narracje, dzięki którym przyswajamy informacje o otaczającym nas świecie, nie są już w stanie adekwatnie oddać jego złożoności. Cytując Hartmuta, cyfrowe interaktywne narracje są systemowymi reprezentacjami złożoności, które umożliwiają promowanie krytycznego myślenia i są kluczowym elementem niezbędnym do rozpoczęcia dyskusji o złożonych kwestiach, które nas otaczają. Keynes postuluje wykorzystanie cyfrowych interaktywnych narracji jako połączenia zrozumiałej formy uzyskanej dzięki narracji, zachowującej złożoność dzięki dynamicznemu systemowi. Cytując profesora Keynes ponownie, tradycyjne narracje pozostawiają przestrzeń dla populistycznej czy też ekstremistycznej propagandy, gdyż nie są w stanie objąć wielu rywalizujących ze sobą narracji. Przejdziemy teraz do zagadnień etycznych. Film Dylemat społeczny porusza wiele palących kwestii wynikających z tego, jak zaprojektowane zostały technologie, z których korzystamy na co dzień. Rzuca światło na pozytywne i negatywne konsekwencje korzystania z platform społecznościowych. Jakkolwiek reżyser pozwala sobie na wiele uproszczeń. W dużym stopniu przerzuca odpowiedzialność na użytkownika, nie wyciąga konsekwencji z mechanizmów uzależniających, przede wszystkim nie porusza tematu opresyjnego modelu biznesowego, monetyzowania aktywności użytkowników na platformie, darmowej pracy, którą wykonujemy w ramach rozrywki. Korzystanie z platform społecznościowych wiąże się z pozostawianiem śladu cyfrowego. Selfie wykonane dziś, jutro może być częścią naszego profilu biometrycznego. Żyjemy w systemie nazwanym kapitalizmem nadzoru, o czym pisze w swojej książce Szoszana Zubow. W tym systemie dominującym modelem biznesowym jest monetyzowanie czasu spędzonego korzystając z technologii. Jednym z bardziej rozpoznawalnych badaczy zachowań ludzi w środowiskach cyfrowych jest Michał Kosiński. Kosiński w 2013 opublikował badanie, które dowodzi, że jak dokładne mogą być algorytmy tworzące profil psychologiczny. To badanie zostało oparte na patencie Facebooka z 2012 roku. Dane biometryczne to dane osobowe, które wynikają z przetwarzania technicznego dotyczących fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację. Nazywane one są cyfrowym odciskiem palca. Do biometrycznych danych o naszym zachowaniu należą postura,
sposób poruszania się, sposób w jaki trzymamy urządzenia, ślad naszego głosu, sposób w jaki piszemy w telefonie i na klawiaturze oraz sposób operowania palcem kursorem po ekranie. W środowiskach wirtualnych istnieje bezpośrednia możliwość identyfikacji ludzi za pomocą ruchu ciała i sposobu interakcji ze środowiskiem. Taki ślad nazywamy kinestetycznym odciskiem palca. Jedną z osób, które odgrywają niebywale aktywną rolę w dyskursie na temat etyki w technologii jest Thomas Metzinger, niemiecki filozof, który bada kwestie etyczne w projektowaniu nowych technologii. W 2016 roku wraz z Michaelem Mandery opracował rekomendacje dla dobrych praktyk naukowych i konsumenckich technologii VR, które rzucają światło zarówno na potencjał, jak i zagrożenia w środowiskach wirtualnych. Thomas Metzinger był również członkiem High Level Expert Group on Artificial Intelligence przy Komisji Europejskiej i pracował nad wskazówkami etycznymi dla wiarygodnej sztucznej inteligencji. Metzinger zaproponował termin ethics washing, odnoszący się do praktyki organizowania i kultywowania debat o kwestiach etycznych z intencją grania na czas, odciągania uwagi publicznej i powstrzymania, a co najmniej spowalniania regulacji prawnych. Kolejnym przykładem etycznego wybielania lub ethics washing może być polityka Facebook w zakresie prywatności w opracowywanych ekosystemach XR. Nathan White, szef polityki prywatności w Reality Lab Facebooka, twierdzi, że większą uwagę niż do legislacji przywiązuje do decyzji społeczności w kwestii tego, jakie dane zostaną uznane za wrażliwe i jak należy się z nimi obchodzić. Problem w tym, że przeważająca część użytkowników pozostaje nieświadoma wagi danych, którymi niedługo dysponować będzie Facebook. Nie wspominając o tym, że bez legislacji nic nie będzie w stanie zobowiązać gigantów technologicznych do stosowania się do dobrych praktyk dotyczących prywatności. Znakomitym przykładem działań oddolnych w sytuacji opieszałości firm technologicznych w kwestii rozwiązywania problemów z centralizacją jest np. The Real Facebook Oversight Board. Składająca się z badaczy, pracowników akademii, działaczy praw, grupa powstała, by krytykować i omawiać rolę Facebooka w wyborach prezydenckich. The Real Facebook Oversight Board powstała w odpowiedzi na brak jakichkolwiek działań ze strony facebookowego Oversight Board, powołanej z inicjatywy Marka Zuckerberga w listopadzie zeszłego roku, by rozwiązać kwestię moderowania treści. Zarząd Facebooka uznał, że ich zespół nie będzie przyglądać się żadnym kwestiom do czasu zakończenia wyborów. The Real Facebook Oversight Board, podobnie jak i wielu innych aktywistów, takich jak np. Douglas Rushkoff, podnosi temat etycznych technologii jako postulatu nowej normalności. Przyjrzyjmy się propozycji Center for Humane Technologies i zastanówmy się, jak z pomocą nowych narzędzi zaprojektować ludzkie ekosystemy mediów imersyjnych XR. Cytując postulat Center for Humane Technologies, wyobrażamy sobie świat, gdzie technologia jest zgodna z najgłębszymi ludzkimi wartościami. The Center for Humane Technologies pracuje na przecięciu ludzkiej natury, technologii i zmiany systemowej. Celem jest zmiana aktualnego sposobu myślenia, na bazie którego stworzono perswazyjne technologie. Głównym zadaniem jest wykorzystanie tego procesu, aby wdrożyć analogiczne zmiany w szerszych systemach ekonomicznych i społecznych. Proponujemy, by oprzeć się na wypracowanym przez Humane Tech kompleksowym przewodniku, pakiecie sugestii i wskazówek dotyczących projektowania technologii z myślą o nowym ekosystemie mediów imersyjnych. Przewodnik Humane Tech identyfikuje 6 obszarów, w obrębie których ludzka wrażliwość jest podatna na wpływ nowych technologii. Pierwszą kategorią są emocjonalne potrzeby człowieka w kontakcie z technologią. Analizujemy zależności między stanem emocjonalnym a fizycznym. Czynniki negatywne, które mają wpływ na nasz stan emocjonalny to stres, deprywacja snu, lęk, wyczerpanie. Aplikacje nieustannie nas monitorują i wysyłają powiadomienia. Są zaprojektowane tak, byśmy spędzali jak najwięcej czasu przed ekranem. Ma to miejsce kosztem odpoczynku, snu i poziomu skupienia. Pytanie, które proponujemy sobie postawić w kontekście tworzenia. Czy projekt zapewnia nam spokój, balans, bezpieczeństwo i wspiera prawidłowy rytm okołodobowy? Następną kategorią jest uwaga, czyli to, jak i na czym skupiamy naszą uwagę. Każdego dnia mnóstwo czynników rywalizują naszą uwagę. Jest ona przeładowana i rozproszona przez nieustanne powiadomienia, trudno nam się skupić. Ponosimy znaczne koszty poznawczego przełączania się między czynnościami, kontekstami, wątkami. Około 23 minut zajmuje nam ponowne skupienie uwagi po wystąpieniu bodźca zakłócającego. Aktualne technologie rywalizują naszą uwagę. Są zaprojektowane w oparciu o wiedzę z zakresu ludzkiej percepcji i działają tak, by naszą percepcję zhakować. Algorytmy rekomendacyjne wciągają nas i inicjują w niekończące się przeszukiwanie zasobów, tworząc uzależnienie behawioralne oparte na mechanizmie nagrody. Algorytmy premiują także reakcje emocjonalne w pozycjonowaniu kontentu, dlatego krajobraz informacyjny przepełniony jest wiadomościami budzącymi skrajne emocje.
Czy zaprojektowana przez Ciebie technologia wspiera skupienie uwagi i uważność odbiorcy? Kolejną kategorią jest nadawanie sensu otaczającej rzeczywistości. Jak integrujemy to, czego doświadczamy, z tym, co już wiemy? Otaczające nas informacje, jak już napomknęliśmy, oparte są na skrajnych emocjach. Przekazy są uproszczone i stabilizowane, wywołując sensacje. Treści są wyrwane z kontekstu, mylące i manipulujące. Filtry rekomendacji skutecznie ograniczają naszą perspektywę. Wiralność treści nadaje przekazom wiarygodność, kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się prawdą. Nie jesteśmy w stanie odróżnić treści wartościowych od materiałów reklamowych. Zatem, czy Twoja technologia wspiera umiejętności analizy i krytycznego myślenia? Czy jest nastawiona na naukę i przyswajanie wiedzy oraz rozwój i wyrażanie siebie? Kolejną kategorią jest podejmowanie decyzji. Jak łączymy nasze intencje i działania? Intencjonalność i sprawczość nie są wspierane przez twórców technologii. Prześladują nas wszechobecne reklamy i powiadomienia profilowane pod odbiorcę. Powiadomienia w trybie push zaprojektowane są, by zwrócić naszą uwagę i zmobilizować do reakcji. Nasze potrzeby są drugorzędne dla mechanizmów priorytetyzujących nasze wcześniejsze wybory. Zatem, czy Twoja technologia umożliwia osiągnięcie przez odbiorcę poczucia sprawczości i celu? Następną kategorią jest wnioskowanie społeczne lub inferencja społeczna. Jak rozumiemy i kierujemy naszymi relacjami? Nasz status, związki, relacje i obraz siebie podlegają manipulacjom i wciągają nas w sieci zobowiązań. Kwantyfikujemy nasz status społeczny. Technologia umożliwia nam budowanie wizerunków, ukrywanie się za sztafarzem profilu czy awatarem i podszywanie się. Ma miejsce wirusowe dzielenie się informacjami w obrębie bańki informacyjnej. Czy Twoja technologia pozwala na nawiązanie bezpiecznych i autentycznych relacji? Dynamika zachowań zbiorowych. Jak radzimy sobie w dużych grupach, jak postrzegamy status i współdzielimy zrozumienia. Jesteśmy wykluczani, polaryzowani, mobilizowani przez gniew i strach. Zniuansowanie czy subtelności ulegają zagłuszeniu. Powszechne są prywatne ataki natury osobistej i mowa nienawiści. Technologia ułatwia rozprzestrzenianie się gniewu. Brakuje norm ustalonych na zasadzie zgody ogólnej. Czy Twoja technologia pozwala na poczucie przynależności i rozwinięcie współpracy? Mamy nadzieję, że udało nam się zarysować temat humanistycznego projektowania mediów imersyjnych. Dziękujemy za Państwa uwagę. Chcieliśmy także podziękować organizatorom konferencji za zaproszenie. Liczymy, że coraz więcej osób przyłączy się do misji projektowania etycznych technologii w dobie nowej normalności. Linki do materiałów, na których opieraliśmy się przygotowując naszą prezentację, znajdą Państwo poniżej.